Cześć, witam Was na kanale kaktus24.pl. Wiele ludzi pyta o to, jak na zegarkach G-Shock działają termometry, jak je kalibrować i tak dalej, i tak dalej. To powiem Wam, że najbardziej takim wiarygodnym sposobem na zmierzenie temperatury jest skalibrowanie zegarka zdjętego z ręki z temperaturą pokojową, z jakimś termometrem pokojowym po jakiejś na przykład pół godzinie. Wtedy zegareczek, jeżeli chcemy sprawdzić tak jakby aktualną temperaturę, zdejmujemy zegarek z ręki, dopasowuje się do temperatury otoczenia, no i po kilku minutach mamy realną temperaturkę. Jak widzicie, teraz zegarek wskazuje 28,7 stopni, co jest nierealne. Mamy dzisiaj 13 stopni, piękne słońce. Ale spróbujmy, jak on pokaże nam temperaturę wody i po jakim czasie. Także zdejmiemy go i włożymy do wody. Także zdjęliśmy zegareczek z ręki. Zaraz będziemy wkładać go do wody. Aby w modelu GWG 1000 skalibrować termometr, należy odkręcić koronkę. Zaraz to zrobię. Jak widzicie, po wykręceniu koronki temperatura miga i przesuwając ją w górę i w dół możemy skalibrować termometr. Dociskając koronkę akceptujemy wartości, no i mamy ustawione. Ja zostawiłem na standardowych, także zaraz włożę zegareczek do wody, no i sprawdzimy, po jakim czasie dopasuje się do jej temperatury. Kręconą, także umieszczamy zegarek w wodzie. No i zaczekamy chwilę i dokonamy pomiaru. Minęło jeszcze dużo czasu, ale sprawdźmy temperaturę na naszym zegareczku. Jak widzicie, jest znacznie niższa, bo wynosi już tylko 18,3 stopnia. 17,9. Ciągle spada. Zostawmy go jeszcze chwilę w wodzie. Sprawdźmy nasz zegareczek. No i jak widzicie, pokazuje już tylko 8,9 stopnia. Także dopasował się do temperatury wody. No i to taki krótki teścik wraz z tutorialem, jak skalibrować termometr w tym zegareczku. Dziękuję za to, że jesteście z nami, że oglądacie nasze filmy. Zostawcie lajka oraz subskrybujcie nasz kanał. Dzięki, cześć!